Nasz Bór, witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, świt. Doświetlamy się jeszcze, bo jeszcze jest trochę za ciemno na nagrywanie. Ale dzisiaj taki odcinek, przede wszystkim odcinek nowego sezonu. Zaczynamy sezon 2024-2025 właśnie tym wyjściem. Jesteśmy w obwodzie typowo polnym. Po 3 dniach mocnego wiatru, chociaż dalej wieje, ale już nie wieje tak jak wiało. Nastąpiła poprawa pogody, trochę pola obeschły, już jest dużo mniej wody w polu. No i zaczęły się oczywiście szkody. Zaczęło się intensywne pilnowanie pól. Ci, co śledzą nasze social media, Facebooka, TikToka, to właśnie w tym miejscu udało mi się upolować dziczka. Przejdziemy sobie w prawą stronę, pójdziemy wzdłuż takiego wąwozu. Jesteśmy w takim miejscu typowo dziczym. No i poszukamy dzików, zobaczymy, jak te zasiewy tu wyglądają. Sprawdzimy sobie strukturę upraw, dokładnie co tutaj będzie, bo jeszcze nie wszystkie zboża są zasiane. No i tyle. Już tam widzę, sarny są, za Michałem już patrzyłem. Jeszcze szarówka, ale to jest też dobry czas na poglądanie rogaczy. W dalszej części materiału potraktujcie to oczywiście jako humorystyczne. Będzie kilka wypowiedzi obecnie panujących nam polityków, ze względu na to, że za chwilę wybory mamy samorządowe. My to nakręcamy, dzisiaj jest w ogóle środa poświąteczna. W niedzielę się spotkamy przy urnach, więc i nie daję Wam tego, żeby agitować politycznie kogokolwiek, ale żebyście wiedzieli, na kogo nie głosować. Więc będzie kilka wstawek humorystycznych z tych ostatnich 100 paru dni rządów, ale one mnie tak bawią, że postanowiłem, że u nas na kanale też się powinny znaleźć, bo żebyście wiedzieli, jakich to asów mamy teraz na samej górze w rządzie. Dobra, nie przedłużając, idziemy do wąwozu. Słuchajcie, idziemy w prawą stronę, w stronę zachodnią, pójdziemy pod wiatr i wrócimy sobie drugą stroną wąwozu. Także ruszamy poszukać dzików. Nasz Bór. Idziemy sobie powolutku. Mamy przed nami pole z zasiewem świeżym. Dosłownie przed chwilą. Jeszcze mokre, nie zdążyło obeschnąć. A przy tym wietrze obeschło bardzo szybko, więc jest to ślad, w zasadzie nie trop, źle powiedziałem, ślad z nocy bytowania tutaj dzików, bo już mamy popisane. Także jest szansa, że gdzieś te dziki tutaj przed nami są. Jak widzicie, to jest fajny czas, żeby poglądać rogacze. Tutaj mamy bardzo przyzwoitego kozła, jeszcze oczywiście nie wytarty, ale dosyć wysoki. Natomiast sypu to taka złudny obraz, bo jak on się wytrze, to czasami teraz w sypule to sprawia wrażenie wielkiego, grubego. A jak się wytrze, to już zupełnie inaczej wygląda. Co ciekawe, ten rogacz cały czas patrzy w dół do wąwozu, więc podejrzewam, że gdzieś tam mogą być dziki. Te, które Wam pokazywaliśmy na początku, ich ślady, które zostawiły na zasiewie, gdzieś może tym wąwozem w stronę tamtych tarnin, które już pięknie zaczynają kwitnąć, zmierzają na dzienny odpoczynek. Lis.
wyskoczył przechyra. Niestety nie prowadziliśmy reintrodukcji zwierzyny drobnej, więc musi poczekać do 1 czerwca. Przechodzę w tą stronę, ale zobaczcie, Rogasz patrzy cały czas w dół do wąwozu, a tu z wąwozu wyskoczył lis. Czy nas się wystraszył? Być może. Ale jakby się nas wystraszył, to by uciekał wąwozem. A może te dziki są tutaj pod nami. Idziemy w stronę ambonu, popatrzymy w dół. Weszliśmy do wąwozu. Zaczęło trochę wiać, słuchajcie. Stoimy jakby w środku. Zobaczcie, jakie weksle dzicze. Jakie fajne miejsce, żeby powiesić fotopułapkę. Jak sobie stoję, rozkminiam. Jakbym miał przy sobie dzisiaj, bym na pewno tu powiesił. Tu mamy jakby skrzyżowanie. Jeden weksel odbija w lewo, a drugi weksel odbija w prawo. I wtedy można sobie ładnie powiesić fotopułapkę gdzieś tutaj. Myślę, że nawet w tym miejscu i byłoby widać zwierzynę, która nam tu chodzi. A po tropach już mogę wam powiedzieć, że są tu sarny, dziki, borsuki i inne drapieżniki, a jesteśmy w środku wąwozie. Wyjdziemy na dół, przebijemy się przez drugi wąwóz i wyjdziemy na drugą stronę. Zobaczcie. No jak się okazało, słuchajcie, daliśmy świeżutki trop wyjścia Watachy i co ciekawe, wyszły z tego wąwozu, poszły na drugi, który jest tam. Tak to jest na polowaniu. Przeszliśmy z 1,5 kilometra, może z 2. Obeszliśmy. Pierwsze ślady wskazywały, że te dziki tu są. No i teraz mamy świeżutkie wyjście i poszły sobie tam. Ale to nie znaczy, że to są jedyne dziki, więc idziemy dalej. Słuchajcie, czasami dobrze zatrzymać w trakcie podchodu. Weszliśmy dookoła, jak znacie teren. Stoimy za moimi plecami, jest jeden wąwóz, którym obchodziliśmy jakby drugą stroną, ale po drugiej stronie wzniesienia, z tamtej strony, jest drugi wąwóz. Czasami warto się zatrzymać w miejscu, gdzie podejrzewacie, że jakaś zwierzyna może po prostu przechodzić, gdzie jest weksel i poczekać. Staniemy tu chwilę, myślę z 5-6 minut, postoimy, ponieważ dziki, te akurat, które tropiliśmy tak naprawdę, wyszły z wąwozu i poszły do tamtego, co nie znaczy, że nie będą wracać, albo jakieś inne dziki mogą po prostu jeszcze przechodzić. Jeszcze jest godzina dobra. Idziemy w ten okres, kiedy tej zwierzynie brakuje nocy i ona będzie żerowała za dnia. Dzień jest coraz dłuższy, więc myślę, że jeszcze 2-3 tygodnie i już będziemy normalnie mogli dziki wam ponagrywać w ciągu dnia, czyli takie polowania, jakie ja najbardziej lubię. Więc przede wszystkim musimy też do tego się przygotować. Musimy popatrzeć sobie w łowisku, przede wszystkim to, co wam wspomniałem na początku, jaka jest uprawa, struktura upraw, no i gdzie ta zwierzyna w danym momencie jest. Ponieważ ona, to nie jest tak, że ona nagle wyleci w kosmos stąd, tylko że na przykład będzie chętniej przepływała w tym wąwozie lub na przykład w tamtym, bo tam będzie miała lepszą bazę żerową i będzie miała bliżej. Więc u nas to wygląda tak, że akurat tutaj to miejsce to jest miejsce typowo dzicze. To już wielokrotnie kręciliśmy odcinki
i tutaj te dziki zawsze się trzymają. Jako ciekawostkę Wam powiem, że tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie stoimy, zobaczyłem po raz pierwszy, ale to już było kilka lat wstecz, szakala. Sam nie wiedziałem, co to jest, ale polowałem wtedy z ambony, tu ambona jest na szczycie i jeszcze było widno, bo był to okres takiej późnej wiosny i wyszedł mi z tego wąwozu, wyszedł mi szakal. Złocisty oczywiście. No dobra. A słuchajcie, ważna rzecz, bo Wam nie powiedziałem na początku, a mi później, żeby mi nie umknęło. Za 2 tygodnie od momentu emisji tego filmu widzimy się na targach w Krakowie. Więc mamy tam Expo Hunt, więc zapraszamy wszystkich. 19-21, my tam jesteśmy. Jako ciekawostkę Wam powiem, że Związek Zawodowy Myśliwych Wspólna Sprawa będzie miał też również stoisko obok nas. Zostanie to nasze stoisko sudeckie rozbudowane. Ktoś tam będzie na pewno przez całe targi. Pewnie chłopaki się będą wymieniać. Więc zapraszamy wszystkich na targi do Krakowa. Widzimy się już za 2 tygodnie. My tam będziemy oczywiście od czwartku z racji tego, że przygotowujemy stoisko. Piątek, sobota, niedziela do samego końca jesteśmy z Wami na targach. Będą mega promocje, więc zapraszam. Będziecie chcieli coś kupić z Thermonocto, więc promocje targowe będą. Postaramy się te promocje z racji tego, że Kraków jest w południowej części Polski. Liczymy, że przyjedzie licznie właśnie ta część Polski południowa, południowo-wschodnia, Podkarpacie. A ci, co nie będą mogli dojechać gdzieś tam z północy Polski lub centralnej, no to utrzymamy Wam te promocje targowe jeszcze powiedzmy kilka dni po targach. One będą u nas na stronie, więc kto zainteresowany, to zapraszamy. Będziemy mieli oczywiście ze sobą shotcamy, będziemy mieli sporo noktowizji, sporo termowizji, więc będą fotopułapki Zeissa, które znacie już akurat z odcinków z TikToka. No będzie sporo gadżetów, więc mam nadzieję, że widzimy się już niebawem na targach. Dobra, postaliśmy, pogadaliśmy, wiele się tu nie dzieje. Jeden rogacz mimo daleko przebiegł nam, tylko już wytarty, no, co ciekawe, starszy rogacz. Idziemy sobie dalej, przyjdziemy w lewo. Także ruszamy na podchód. Tak to bywa. Obeszliśmy kawał drogi, jedną stronę wąwozu, drugą stronę wąwozu, śladów sporo, a zwierzyny mało. Myślałem, że spotkamy dzisiaj tutaj te dziki, bo jest tu wataha 9 sztuk, było 10, zostało 9. W tym jeden jest nie do strzelenia, bo to jest locha, chyba że odbiła już od nich i się wyprosiła. Natomiast są tu przelatki, ale gdzieś nam te przelatki czmychły. Liczyłem, że gdzieś się tutaj spotkamy, ale niestety, nie udało się. Idziemy do auta, nam zostało jeszcze z 600 metrów, tylko musimy się przebić przez wąwóz. Ale jako ciekawostkę Wam chciałem pokazać, widzicie za mną leży masę świerków. U góry widać, że są wyschnięte, uschnięte tak naprawdę, a to jest dzieło tylko i wyłącznie kornika, dlatego że jak widzicie, na dole mamy strumyk, tu wody nie brakuje. Te pola, po których my się poruszamy, to wszystko jest, słuchajcie, druga, trzecia klasa ziemi, więc te pola są tu jakościowo bardzo dobre. Wody nie brakuje, no ale niestety świerki schną, więc to wszystko gradacja kornika i widać, że nikt nie usunął tych, które się przewróciły. Nawet nie wiem, powiem Wam, że nie wiem, czy to jest las. Wydaje mi się, że to jest z lasów państwowych. Chyba nie wiem nawet. Natomiast szkodnik w postaci kornika robi swoje. Jest tu jeszcze kilka świerków zielonych, ale zdecydowana przewaga to jest tych świerków właśnie uschniętych i tych, co leżą na ziemi. Musimy się przebić przez wąwóz. Tu mamy ręczniczek, czyli babrzysko. Widać, że dziki korzystają. Korzeń jednego świerka, jeszcze tego zielonego, jest mocno powycierany. No, przejdziemy sobie przez wąwóz i pójdziemy w stronę samochodu. Na koniec zobaczcie kilka wycinków z sieci wypowiedzi tych naszych polityków. I jeszcze raz Wam powtórzę, to nie chodzi o to, że ja Was agituję politycznie, bo zaraz się tam komentarze pokażą. Natomiast chodzi tutaj bardziej o tą stronę humorystyczną. Sobie odnajcie, z jakich oni opcji politycznych są. Bo dla mnie to kabaret to mało powiedziane. Po prostu mało. To wszystkie ci najlepsi stand-uperzy w Polsce przy tych naszych politykach, paniach polityczkach
się chowają. Chociaż jedną wypowiedź Wam zostawiam, bardziej tutaj pana wicepremiera z jednej z ostatnich konferencji prasowych, żebyście posłuchali, bo coś się kroi. Co, to jeszcze chyba nikt do końca nie wie, znaczy nikt w opinii publicznej, bo myślę, że władze, zarówno PZD, jak i władze MON-u wiedzą, co się kroi. Natomiast my nie wiemy, ja osobiście na pewno nie wiem, ale widać, że coś się dzieje, więc możecie posłuchać, kto nie słyszał, więc Wam wycinamy taki krótki kawałek, minutowy i posłuchajcie. Widzimy się już przy samochodzie, no i co, przebijamy się przez potok, drugi raz już. Przechodziliśmy z tamtej strony na tą, teraz z tej na tamtą. Idziemy w stronę samochodu. Energia wiatrowa. Wiatr, kiedy wieje, często w nocy, kiedy nie świeci słońce, mamy dużo wiatru. Energia wiatrowa. Wiatr, kiedy wieje, często w nocy, kiedy nie świeci słońce, mamy dużo wiatru. Właścicielką takiego domu, nie mówię, że jestem, ale że hipotetycznie jestem. I co mam zrobić? Jest połowa lutego 2024. Co mam zrobić? Po pierwsze, to jest dom jednorodzinny czy mieszkanie? Jednorodzinny. To dom jednorodzinny. Po pierwsze, zapytać się w gminie, czy gmina może doradzić, czy mamy doradcę w urzędzie gminy, który doradzi, co w takim domu trzeba zrobić najpierw. Ktoś rzuci na to okiem. Są do tego też eksperci, są firmy, które potrafią spojrzeć na dom. Ale doradzić, właściciel domu będzie musiał zapłacić za taką ekspertyzę, tak? Właściciel domu w dzisiejszych warunkach będzie musiał zapłacić za taką ekspertyzę. To, co chcemy natomiast usprawnić program Czyste Powietrze, tak żeby można było sprawdzać i takie usługi żeby taka ocena była. No dobrze, no i ekspert przyjdzie, ja za to zapłacę generalnie i potem okaże się, że muszę na przykład docieplić dom. Tak, żeby i dostanie pani redaktor na zwrot swoich wydatków na tych zasadach, na których dzisiaj program Czyste Powietrze funkcjonuje. To jest absolutnie dużo środków. Znaczy najpierw muszę wyłożyć pieniądze, a potem dostanę zwrot. W jakiej części? Do 90% kosztów tak zwanych kwalifikowanych, czyli tych, które znajdują się na długiej liście kosztów kwalifikowanych w zależności od dochodu na gospodarstwo domowe. Mówiła pani, że jest pani za tym po prostu całym sercem. Musimy przyjąć ambitne cele, musimy przyjąć cele redukcji CO2 na poziomie 90%. Nie, tego nie mówiłam. No jak to? Nie, że musimy przyjąć. Nie, mówiłam, że w sieci można znaleźć tyle różnych bzdur. Ale we absolutely need to embrace ambitious targets and we need to embrace the 90% emission reduction target. W sieci można znaleźć tyle różnych bzdur, ale pani że tam stoi teraz jestem tutaj i mówię, co mówiłam. Na tle baneru, mówiłam, który widać wyraźnie, że jest to impreza Unii Europejskiej. Pani minister, z tego co widziałem w oświadczeniu majątkowym, no jest raczej majętną osobą. Dlaczego pani nie jeździ elektrycznym samochodem, tylko 20-letnim Volkswagenem? Dlatego, że mieszkam w bloku i nie mam pod blokiem ładowarki. Prosta. Pod blokiem nie ma pani ładowarki, ale w pobliżu nigdzie nie ma ładowarki. Pod blokiem to taka wygodna jest pani minister dla klimatu. Nie mogłaby pani minister podjechać, naładować? Myślałam nawet o tym, żeby z drugiego piętra kabel poprowadzić, ale wydaje mi się, że to jest wciąż... My potrzebujemy po prostu trochę więcej infrastruktury dla osób takich jak ja, które mieszkają w małym bloku w Śródmieściu Warszawskim, a poza tym mam dosyć dobry transport publiczny. Posłanką trzeciej drogi partii Szymona Hołowni Polska 2050, ale już tak wszyscy mówią, że będzie ministrem klimatu i środowiska. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. A nie zaprotestowała, udało się. Nie będę po raz dobrze, kolejny pani poseł, w takim razie. Pamięta pani, jak zapowiadaliście przed wyborami, w kampanii, że jeśli obejmiecie rządy, to kompetencje przede wszystkim? Uważam, że tak, że rząd powinien mieć kompetencje politolog różnego z wykształcenia, dyrektor w banku przez parę lat, mówię cały czas o pani. Zasiada pani w Sejmie od 8 lat. Od 8 lat była pani w Komisji Finansów Publicznych, przez 4 lata była pani w Komisji Rolnictwa, przez 2 lata była nawet pani w Komisji Zdrowia.
i przez 2 lata w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Pani poseł, czy pani wie, ile jest w Polsce parków narodowych? Nie musi pani wiedzieć, ja podpowiem jakby co. No tak, wiem oczywiście. Ile? No tam kilka, 8, 9. Parków nie wiem, no ale nie będzie mi pan teraz przeczytywał. Ma pani rację, mamy 23 parki narodowe, No nie 8 ani 9. Takie sytuacje, że biologiczny, podkreślam, biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. To się zdarza. Ja nie słyszałem o takiej sytuacji. Zdarzyło się kilka razy na świecie, wie pan. Jakby mi pan powiedział, że będziemy o tym rozmawiać... I gdzie on to dziecko, ten biologiczny... To bardzo ciekawe, co pani mówi. Gdzie ten biologiczny mężczyzna to dziecko nosi do czasu rozwiązania? Bo to jest osoba z macicą. I dlatego mogła urodzić dziecko. Biologiczny mężczyzna z macicą. Mogła urodzić dziecko. No proszę... Ale pani, czy ja dobrze rozumiem? Chodzi pani o biologicznego mężczyznę, który posiada macicę? Była trochę mowa o dostępie do broni. Grupą społeczną, która ma największy dostęp do broni chyba w Polsce są myśliwi. I względem dostępu do broni, właśnie badań lekarskich wśród myśliwych, teraz toczy się taka dość zagorzała debata. Chciałem zapytać panów, jakie jest panów osobiste stanowisko w tym względzie. Czyli czy bylibyście za tym, żeby myśliwi poddawali się regularnie badaniom lekarskim, na przykład co 5 lat, czy raczej nie powinno się zaostrzać tego prawa? Powinni spełniać wszystkie wymogi, które są przyjęte dla tych, którzy posługują się bronią i posiadają broń. Wszystkie wymogi każdy, oczywiście niezależnie czy to jest myśliwy, czy ktokolwiek inny, który posiada broń, wszystkie wymogi musi spełniać. My współpracujemy z Polskim Związkiem Łowieckim. Zamierzam jako minister obrony zacieśnić tą współpracę w ramach również współdziałania na rzecz obronności państwa przez myśliwych w wielu państwach. W wielu krajach, no Skandynawia się cała opiera de facto na aktywowaniu myśliwych w trakcie działań o charakterze obronnym. Największą grupę myśliwych stanowią, największa grupa myśliwych jest we Francji, to jest chyba 1 200 000 osób. W Polsce to jest około 130 000 osób przygotowanych, przeszkolonych, mających broń. Nie możemy zmarnować tego potencjału. Musi to być wykorzystane na rzecz obronności państwa i będzie już niedługo wspólne decyzje w tym zakresie pomiędzy Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Obrony, Polskim Związkiem Łowieckim i współdziałanie na rzecz obronności państwa przez myśliwych. Są do tego bardzo chętni i zawsze będą musieli spełniać wszystkie wymogi dotyczące posiadania i posługiwania się bronią. A pan minister Kierwiński co sądzi o tym, czy trzeba by było badać? Bo też ludzie się starzeją. Panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale przede wszystkim nie widzę, bo to jest drugie pytanie w tym zakresie, ale nie widzę łączności z ustawą o ochronie ludności w tym zakresie. Pan premier natomiast, tak jak powiedział pan premier, jeżeli ktoś ma broń, musi przechodzić wszelkie stosowne badania w tym zakresie. I jeszcze chciałem dopytać, czy panowie Już polują? musimy kończyć z uwagi na inne obowiązki panów ministrów. Nie polują. Ale ja bardzo cenię i dziękuję tym wszystkim, którzy się zgłosili do mnie, że chcą uczestniczyć w obronie ojczyzny i to z różnych środowisk. Polski Związek Łowiecki to jest największa grupa, ale też różne są organizacje pozarządowe zrzeszające osoby posiadające umiejętności w tym zakresie i też chcą uczestniczyć w obronie ojczyzny. Każdy będzie miał taką możliwość. Bardzo dziękuję. Gdy wychodziliśmy, nie wiało. Teraz przychodzimy do auta, wyszliśmy na szczyt, wieje. Także dajcie znać, jak wam się podobały wstawki polityczne. W cudzysłowie, źle powiedziałem, nie polityczne. Wstawki humorystyczne. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jedna wiadomość dla was. Zaczniemy sobie robić jakieś podcasty. Będziemy zapraszać gości. Bardziej na zasadzie nie jakiegoś studia, ale postaramy się co niektóre fajne, ciekawe osoby zaprosić, żeby na temat łowiectwa z nimi porozmawiać. Więc albo podczas targów, albo naszych wyjazdów, więc no spróbujemy coś taką formę też u nas wprowadzić. Także co, w tym wietrze mówię wam daszbur i do zobaczenia w kolejnym odcinku.